zadajmy sobie kluczowe pytanie. Dlaczego zasiedlają nas pasożyty? Następna ilustracja tematu to jest borelioza i kolejny przykład, taki bardziej drastyczny, mianowicie choroba nowotworowa. Jeżeli to zrozumiemy, to zaczniemy inaczej troszeczkę działać. Przede wszystkim zrozumieć tę sytuację, nie ulegać strachowi, nie ulegać bezradności, bo nie jesteśmy bezradni. Wiedza jest naszym orężem. Jak ważne jest w wychodzeniu z chorób dobrej jakości paliwo dla maszyny, jaką jest nasz organizm. Stąd wysyp chorób neurologicznych. My mamy epidemię chorób o podłożu zaburzeń hormonalnych typu zaburzeń pracy tarczycy czy zaburzeń rozrodczości. Czy my rozumiemy prawdziwe przyczyny naszych chorób? I teraz przejdźmy już do sedna sprawy. Co robić? Ten pierwszy krok to tak naprawdę jest fundament. To jest fundament, bez którego, jeżeli będziemy wznosić dalsze mury, to ten nasz dom runie. Witam Państwa, nazywam się Ewa Gierula, jestem dyplomowanym dietetykiem holistycznym i psychodietetykiem, a także autorką książek Poradnika Zdrowe Dzieci, książki popularno-naukowej Żywność a zdrowie człowieka, a także książki kucharskiej i poradnika Zdrowa Rodzina. Zapraszam do mojego gabinetu dietetycznego dzieci, dorosłych i całe rodziny. I teraz w związku z tym zadajmy sobie kluczowe pytanie. Dlaczego zasiedlają nas pasożyty? W zasadzie już odpowiedzieliśmy na to. Pasożyty pojawiają się wszędzie tam, gdzie organizm jest zanieczyszczony. I to widać również w statystykach. Mianowicie ostatnio, w zasadzie niedawno, dopiero co skończyłam czytać książkę amerykańskiej pani profesor, która jest zarówno informatykiem, jak również biochemikiem. Niesamowite połączenie dwóch dziedzin. Bardzo ścisły umysł, bardzo logicznie myślący. Książka na niezwykle wysokim poziomie zaawansowania naukowego, a w szczególności biochemicznego. A mianowicie chodzi mi o panią profesor Stephanie Seneff, która napisała książkę Toxic Legacy. I książka poświęcona jest wpływowi glifosatu na organizm ludzki i o tym też będziemy jeszcze mówić. Jeżeli tylko Państwo będą zainteresowani tematem, to na pewno poruszymy szczegółowo ten temat i opowiem Państwu, co w tej książce wyczytałam. Książka przede wszystkim mówi o wpływie na rozmaitego rodzaju przemiany biochemiczne w naszym organizmie, to tak już nawiasem mówiąc. I też w tej książce znalazłam informację, że obserwuje się, że tam na świecie, gdzie stosuje się najwięcej glifosatu, dla przypomnienia, dla tych, którzy się nie orientują, glifosat to jest chyba najpowszechniej współcześnie stosowany pestycyd na całym świecie, bardzo chorobotwórczy. I wracając do tej statystyki, w tych miejscach, rejonach świata, gdzie jest ten pestycyd, a w zasadzie herbicyd, czyli środek chwastobójczy, ale on stosowany jest również do osuszania roślin, tam, gdzie jest on najpowszechniej stosowany, tam jest najwięcej grzybic i uwaga, nie tylko u ludzi, ale również u organizmów roślinnych i zwierzęcych. Dlaczego tak się dzieje? Bo grzyby rzucają się tam na te tkanki, gdzie są tego rodzaju zanieczyszczenia. One mają taką rolę w przyrodzie. I zaraz też Państwu podam pewną ilustrację z kolei z Nataszy Campbell-McBride tego zjawiska. Ale też chciałam tutaj bardzo ważną rzecz zasygnalizować. Dzieci, u których stwierdza się obecność rtęci czy aluminium, glinu, substancji neurotoksycznych w organizmie, dzieci te rzeczywiście mają skłonność do przerostu grzyba candida i w ogóle mają skłonność do grzybic. I teraz taka ilustracja zjawiska LF poza naszego organizmu. To jest opowieść z książki Nataszy Campbell-McBride. Co się dzieje na terenach opuszczonych przez człowieka, ale mocno wyeksploatowanych i zanieczyszczonych przez działalność człowieka, czyli takich terenach poprzemysłowych, gdzie się już nic nie dzieje, nic nie rośnie, ziemia jest wyjałowiona i w pewnym momencie człowiek się stamtąd wyprowadza. Więc z obserwacji przyrody w pierwszym rzucie pojawiają się tam grzyby i porosty. Porosty to są też takie twory, które mają w sobie grzyby i one sobie działają przez kilka lat. I to jest działanie natury pierwszego rzutu. Grzyby te i porosty wstępnie oczyszczają teren. Jak już dostatecznie go oczyszczą do pewnego poziomu, wtedy stwarzają środowisko do pojawienia się roślin najmniej wymagających, jeśli chodzi o zasobność gleby. Czyli do chwastów, pospolitych chwastów typu pokrzywa, skrzyp polny, osty, czy mniszek lekarski, czy szczaw. I po jakimś czasie, gdy te chwasty tam już się pojawią i zasiedlą ten teren,
dochodzi już do takiego wyraźnego namnożenia się mikroorganizmów rozmaitego rodzaju, jak również robaków i większych zwierząt. I wszystkie te organizmy wytwarzają metabolity. Te metabolity z kolei są doskonałym nawozem dla gleby i dla roślin, które już tam istnieją. Gleba zaczyna się w związku z tym wzbogacać substancje odżywcze, czyli to, co wytwarzają bakterie bytujące w glebie, robaki, jak również zwierzęta. W przypadku zwierząt jest to po prostu obornik. Współcześnie tak określamy substancję, którą wydzielają zwierzęta i która jest pożywką dla roślin. I po jakimś czasie na tym terenie pojawiają się rośliny, które już mają troszeczkę większe wymagania glebowe, bo już mogą, bo już mają do tego warunki. Ta ziemia coraz bardziej się też oczyszcza, bo wśród tych metabolitów, w szczególności bakterii, są rozmaitego rodzaju kwasy, które również neutralizują nam pewne substancje toksyczne. Tak na przykład jest w przypadku glifosatu. Jeżeli chcemy ziemię oczyścić po glifosacie, to tutaj działalność bakterii kompostowych jest nie do przecenienia. I w zasadzie ta ziemia się uzdrawia, jest oczyszczona, jest odżywiona i w związku z tym zaczynają rosnąć już na niej większe rośliny typu krzewy, drzewa. Pojawiają się rośliny, które dają owoce, jak również rośliny, które byśmy mogli określić jako warzywa, czyli takie bardzo odżywcze, o wysokiej wartości odżywczej w stosunku do ogółu roślin. Czyli to już jest taki najwyższy stopień odnowy biologicznej danego terenu. I podobnie dzieje się w naszych organizmach, tylko w przypadku naszych organizmów niestety nie ma tego momentu, jeżeli my nie zadziałamy świadomie, nie dochodzi do momentu przerwania napływu substancji toksycznych, tak jak to było w przypadku tego terenu, z którego człowiek się wyniósł. Więc nawet jeżeli w przypadku człowieka dochodzi do tego sprzątania, zaczynają się pojawiać kolejne różnego rodzaju organizmy, które sprzątają nasz teren, czyli nasz organizm, to niestety ten cały proces jest spowolniony albo przyhamowany. On może trwać wiecznie albo po prostu wykończyć nasz organizm, bo to sprzątanie, tak jak mówiłam, jest obciążające. Ono też ma swoje skutki w postaci objawów chorobowych, bo jak wiadomo grzybice, dysbiozy jelitowe i tak dalej, robaczyce dają konkretne symptomy chorobowe. Więc jeżeli my nie przerwiemy napływu tych substancji toksycznych, czy przynajmniej ich nie ograniczymy, no to problem się nie skończy, a wręcz ci goście mogą nas wykończyć. Też doprowadzić ostatecznie do bardzo poważnych chorób, o czym za chwilę jeszcze wspomnę. I następna ilustracja tematu to jest choroba borelioza, a mianowicie, czego przykładem jest organizm, u którego występują objawy boreliozy. Nie powiedziałabym nawet, że stwierdzono boreliozę, bo z tą boreliozą jest różnie. Nie zawsze przy objawach boreliozy mamy potwierdzenie w badaniach laboratoryjnych, że występują przeciwciała przeciwko krętkowi borelii. Nie zawsze tak jest. Nie zawsze widzimy, że nie widzimy śladu po ukąszeniu przez kleszcza czy innego owada. Nie zawsze dochodzi do rumienia. A mimo wszystko te objawy, cała reszta objawów może być. I okazuje się, że nawet jeżeli jest ten krętek borelii, to u takiego człowieka jest cała masa innych organizmów. Tam często też są grzybice. I człowiek chory na boreliozę, przejawiający przynajmniej objawy boreliozy, jest przykładem wielkiego sprzątania organizmu. To znaczy, jeżeli ma takie objawy i można u niego wykryć inne organizmy czy mikroorganizmy oprócz krętka borelii, to oznacza, że on był bardzo zanieczyszczony. I również tutaj się obserwuje, że borelioza szczególnie dotyczy ludzi, którzy mają w sobie glifosat, czy szczególnie dużo tego glifosatu, bo tak jak wspomniałam, już chyba większość społeczeństwa ma w sobie glifosat, choć oczywiście glifosat nie jest jedyną substancją obciążającą nasz organizm. I kolejny przykład, to już jest taki bardziej drastyczny, mianowicie choroba nowotworowa. I tutaj też może Państwa zaskoczę. Znowu wyjdę od Nataszy Campbell-McBride, a potem czymś innym rodzajem literatury to potwierdzę. Mianowicie Natasza pisze na podstawie badań, które zebrała, przeczytała, że tak naprawdę guzy nowotworowe to są hybrydy naszych komórek
i innych organizmów. Okazuje się, że naukowcy dochodzą do tego, że w guzach nowotworowych znajdują się organizmy i bakteryjne, i wirusowe, i mogą być tam pierwotniaki, i mogą być tam zwykłe robaki. One są wszystkie oczywiście w jakiś tam sposób zamknięte, otorbielone, rozbudowują sieć naczyń krwionośnych, które je odżywiają. No i cóż, te guzy powstają prawdopodobnie w miejscach najbardziej zanieczyszczonych w naszym organizmie. I później, jeżeli dochodzi do zanieczyszczenia w innych, tak przypuszczam, w innych miejscach organizmu, to są tak zwane przerzuty, czyli one się przemieszczają i zasiedlają w innym miejscu i budują guza nowotworowego. I znowu wychodzi na to, że ten guz nowotworowy jest jakby mniejszym złem, bo to zanieczyszczenie jest tak wielkie, że gdyby nie guzy nowotworowe, gdyby nie ci sprzątacze, to człowiek szybciej by umarł. I teraz tutaj przypomniała mi się w tym momencie, gdy czytałam o tym u Nataszy, przypomniała mi się książka, którą przez laty czytałam, autorstwa polskiego lekarza Anatola Rybczyńskiego. Był to lekarz-onkolog, który badał guzy nowotworowe ludzkie w latach 50., a więc już dosyć dawno. I tutaj też powiem tak na marginesie, taka ciekawostka. Okazało się, że pani doktor, z którą miałam wykłady na moich studiach dietetycznych, wykłady z parazytologii i z biochemii, nie, z mikrobiologii, przepraszam, okazało się, że ona była asystentką doktora Rybczyńskiego i zna całą historię. I do czego doszedł doktor Rybczyński? On doszedł do tego, że, ja tutaj Państwu pokażę tę książkę, on doszedł do tego, że w guzach nowotworowych znajduje się grzyb z rodzaju grzybów pleśniowych, a mianowicie pleśniak penicillium, czyli pędzlak. Jest to pleśń, którą możemy zauważyć na przykład na owocach cytrusowych. I dr Rybczyński doszedł do wniosku, że przyczyną nowotworów są grzyby, że to one powodują nowotwory i w związku z tym należy je zwalczać. I widzimy, że z jednej strony ten lekarz dokonał niesamowitego odkrycia, bardzo znaczącego i bardzo mądrego, a z drugiej strony jego interpretacja rzeczywistości jest inna. On miał inny punkt widzenia niż dr Natasza z perspektywy już naszej XXI wieku, w którym mamy do dyspozycji o wiele więcej badań naukowych. I przeczytam może Państwu teraz fragmenty wniosków doktora Rybczyńskiego na temat właśnie tego zjawiska, które wykrył, a mianowicie, cytuję: każdy bez wyjątku nowotwór zawiera pleśń penicillium. W miarę wzrostu drobnoustrój ten przyjmuje postacie zbliżone do bakterii, takich jak ziarenkowce, gronkowce, łańcuszkowce i pałeczkowce. Fakt, że na sporządzonych preparatach mikroskopowych pleśni wyhodowanej poza organizmem człowieka postacie komórkowe tego grzybka wyglądają identycznie jak komórki nowotworowe ludzkie, a w wyciągach eterowych z tkanek nowotworowych ludzkich zawsze znajduje się grzybek penicillium, świadczy o tym, że komórka nowotworowa człowieka nie jest patologicznie zmienioną komórką ustrojową, a pasożytniczą, grzybiczą. I kolejny fragment. Siły obronne ustroju ludzkiego długi czas zdolne są przeciwstawiać się dojrzewaniu i zarodnikowaniu pleśni, jednak gdy wyczerpie się odporność organizmu ludzkiego, wtedy wzrost i dojrzewanie pasożyta następują szybko. I wówczas zarodniki, będące najbardziej inwazyjną postacią tego drobnoustroju, drogą naczyń chłonnych i krwionośnych, przenoszą się z guza nowotworowego na inne przypadkowe miejsca i w ten sposób powstają nowe ogniska przerzutowe. I tutaj słowo komentarza z mojej strony. Przede wszystkim doktor mówi o tym, że te grzyby przypominają inne twory, na przykład bakterie, gdy są badane w guzie nowotworowym. I tutaj z kolei chciałabym nawiązać do tego, co nam mówi dr Natasza Campbell-McBride, a mianowicie współcześnie już wiadomo w nauce, że istnieją pewne formy bakterii, które mają taką postać nieokreśloną do momentu, gdy dojdzie do jakiejś szczególnej sytuacji. Stworzy się wokół nich określone środowisko. Bakterie debutują w naszym organizmie, one są wszędzie i nawet mogą być we wnętrzu komórek krwi i one nie robią nam żadnej krzywdy, nie ma żadnych objawów, nie wzbudzają reakcji układu immunologicznego, nic się nie dzieje. Natomiast jak dojdzie do pewnej zmiany w środowisku naszego organizmu, czyli możemy założyć na przykład do zmiany związanej z zanieczyszczeniem naszego organizmu, wówczas one mogą przyjąć różne formy.
I czasami te formy przypominają wirusy, czasami pierwotniaki, czasami grzyby i różnie się zachowywać. I przykładem takiej bakterii jest tak zwana forma L. To, do czego doszedł dr Rybczyński, on mianowicie z kolei stwierdził tak z drugiej strony, że to są definitywnie grzyby, to co jest w nowotworach, tylko te grzyby czasami przypominają inne formy mikroorganizmów. I kolejna rzecz, doktor właśnie stwierdził, że przyczyną nowotworów są grzyby i powiedział coś takiego, że ten grzyb zaczyna bardzo mocno się rozrastać w momencie, gdy organizm już nie ma siły z nim walczyć. Natomiast z punktu widzenia współczesnej nauki możemy to troszeczkę inaczej zinterpretować, że grzyb rozrasta się wtedy, kiedy organizm nie ma siły, aby poradzić sobie z bieżącym zanieczyszczeniem, jakie go dotyka. I kolejna rzecz, dr Rybczyński tutaj z tego cytatu mówi, że grzyby, zarodniki tych grzybów przedostają się drogą naczyń chłonnych i krwionośnych z guza nowotworowego na inne przypadkowe miejsca i w ten sposób powstają nowe ogniska przerzutowe. Natomiast z punktu widzenia tej współczesnej nauki powiedziałabym, że nie są to przypadkowe miejsca, idąc za rozumowaniem przedstawionym przez dr Campbell-McBride, że są to raczej miejsca najbardziej zanieczyszczone w naszym organizmie. Nie są to przypadkowe miejsca. To znaczy mogę powiedzieć, że jakby te badania, odkrycia doktora Rybczyńskiego skądinąd bardzo duże, jakby wystarczające na miarę jednego człowieka, ale one jakby zatrzymały się w pewnym punkcie. I ten punkt należy pociągnąć. Nie ma czegoś takiego jak przypadkowość w naturze. Wszystko ma swój cel, wszystko jest logiczne, tylko my nie zawsze rozumiemy, dlaczego coś się dzieje. Także to jest taka ciekawostka naukowa. To tylko mówię o tym, może to nie jest tak strasznie ważne dla wszystkich z Państwa, ale ci, którzy by chcieli bardziej zrozumieć, dlaczego powstają choroby, dlaczego zasiedlają nas różne organizmy, mikroorganizmy, które nam też robią wiele nieprzyjemności, dlaczego tak się dzieje, skąd się to bierze i też jest bardzo ważne, że jeżeli to zrozumiemy, to zaczniemy inaczej troszeczkę działać, jeżeli będziemy chcieli wyjść z tej choroby, wzmocnić swój organizm. No i co robić właśnie, jeżeli dotknie nas borelioza, czy nie daj Boże nowotwór? Przede wszystkim zrozumieć tę sytuację, nie ulegać strachowi, nie ulegać bezradności, bo nie jesteśmy bezradni. Wiedza jest naszym orężem i wiedza, tak jak mnie przed laty, gdy czułam się przez chwilę bezradna wobec chorób moich dzieci, ale bardzo szybko sobie z tym poradziłam, zdobywając wiedzę. I wiedza pomogła mi wydobyć moje dzieci całkowicie, fantastycznie i trwale z wszelkich dolegliwości, z mniejszych dolegliwości i z poważniejszych chorób. I tak samo w przypadku nowotworu, co logiczne się nasuwa, co należałoby robić, czy koniecznie od razu wycinać guzy, robić chemioterapię i tak dalej. Nie chciałabym z tym dyskutować, natomiast to, co bezwzględnie od naszej decyzji, co do tych działań, które teraz wymieniłam, bezwzględnie co należy zrobić, zmniejszyć, ograniczyć lub wręcz wyeliminować tam, gdzie się da, substancje toksyczne w naszym otoczeniu. I druga rzecz, bardzo ważna, zasilić nasz organizm w dobrej jakości paliwo po to, aby naoliwić wszystkie jego mechanizmy, aby dodać mu siły i aby coraz bardziej sam stawał na nogi w sprzątaniu, żeby to nasz organizm głównie sprzątał, a nie ci goście, którzy przybywają z zewnątrz, czy może namnażają się w środku naszego organizmu, ponieważ oni tam zawsze są, ale są ci goście wyciszeni, są bardzo grzeczni, nie powodują żadnych problemów, natomiast zaczynają w momencie tego zanieczyszczenia. Czyli pojawienie się tych gości niejako wynika z dwóch rzeczy. Słabości organizmu, a słabość organizmu związana z jego niedożywieniem jakościowym i tu odsyłam Państwa do doktora Price'a, w ogóle do mojej playlisty całej o doktorze Price'ie, tam i również do książki Żywność a zdrowie człowieka. Tam Państwo zrozumieją, jak ważne jest w wychodzeniu z chorób dobrej jakości paliwo dla maszyny, jaką jest nasz organizm. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli organizm będzie silny, dobrze w cudzysłowie naoliwiony, on będzie bardziej sobie radził, już niezależnie jakie będzie to zanieczyszczenie, on będzie sobie znacznie lepiej radził niż organizm źle odżywiony. I drugie działanie w przypadku nowotworu, tak samo jak innych chorób, to jest odcięcie maksymalne napływu substancji toksycznych. I oczywiście sceptycy powiedzą, że współcześnie, we współczesnym świecie jest to niemożliwe, że nie uciekniemy od tego. Ja nie mówię o wyzbyciu się substancji toksycznych w 100% z naszego otoczenia, bo rzeczywiście jest to niemożliwe. Ale
jest możliwe, absolutnie jest możliwe ich ograniczenie do takiego poziomu, z którym nasz dobrze odżywiony organizm fantastycznie sobie poradzi. Czyli niezależnie od tego, jaką formę terapii nowotworu sobie wybierzemy czy nie wybierzemy, podstawą będą te 2 kroki. Dobre odżywienie organizmu i ograniczenie bądź eliminacja substancji toksycznych. Czyli powiedzmy, jeżeli nowotwór dopadnie kobietę, to natychmiast przestać farbować włosy, przestać malować paznokcie, wyrzucić wszystkie środki chemiczne z otoczenia. Jeżeli jakiś z domowników pali papierosy, no to poważnie z nim porozmawiać i tak dalej, i tak dalej. Unikać spalin, unikać substancji toksycznych w jedzeniu. No i oczywiście dobrze się odżywić, tak? Także to tylko takie przykłady. O ile powiedzmy nie wyeliminujemy spalin w 100% z naszego otoczenia, to w przypadku osoby chorej uważam w 100% rezygnacja z makijażu, z dezodorantów jest absolutnie wykonalna. Gdzie powiedzmy, jeżeli ktoś jest super zdrowy, całkiem dobrze sobie radzi, nie choruje generalnie, to powiedzmy kobieta od czasu do czasu może sobie zrobić delikatny makijaż, o ile jej organizm sobie dobrze z tym radzi, o ile nie ma jakichkolwiek problemów zdrowotnych. Tak uważam, może to jest rewolucyjne, co mówię, ale mówię też na własnym przykładzie i właśnie coś takiego bym zalecała. I teraz kolejna sprawa, którą chciałabym poruszyć, to substancje toksyczne rozpuszczalne w wodzie. Co się z nimi dzieje? Głównym organem, który oczyszcza nas z substancji toksycznych rozpuszczalnych w wodzie, na przykład z takich jak glifosat. Glifosat jest rozpuszczalny w wodzie, co jest dla nas o tyle istotne, że wiemy, że wydalamy go z moczem. I ważny wniosek z tego, że będzie on przede wszystkim tam, gdzie się znajduje woda. Czyli jeśli chodzi o żywność, skażenie żywności, to im więcej wody jest w jakiejś tam żywności, tym bardziej możemy się spodziewać obecności tego glifosatu, jeżeli żywność była wytwarzana w warunkach używania glifosatu. I co się dzieje z tymi substancjami? One, jeżeli są to substancje rozpuszczalne w wodzie, które połknęliśmy, przedostają się przez ścianę jelita do krwiobiegu, a stamtąd żyłą wrotną do wątroby. I wątroba jest głównym centrum oczyszczania się z organizmu substancji rozpuszczalnych w wodzie. Do wątroby również docierają substancje toksyczne rozpuszczalne w wodzie z innych części ciała, no chociażby to, co się przedostanie do nas przez skórę. Jeżeli wątroba jest przeciążona, to te substancje wypuszcza dalej i one idą krwią już do płuc i poprzez płuca układ oddechowy są wydalane. I teraz ciekawa sprawa jest z substancjami toksycznymi rozpuszczalnymi w tłuszczach. Dużym źródłem tych substancji są jelita, a konkretnie mikroorganizmy patogenne. I co się dzieje z tymi substancjami, gdy one już przejdą ścianę jelita? One nie dostają się do krwi, a do limfy i stamtąd ostatecznie lądują w płucach. Płuca są organem drugiego rzutu, jeśli chodzi o substancje rozpuszczalne w wodzie, czyli tam dostają się te substancje toksyczne rozpuszczalne w wodzie, których wątroba nie zdołała usunąć. Natomiast dla substancji toksycznych rozpuszczalnych w tłuszczach płuca są organem pierwszego rzutu, tak by można powiedzieć. I te substancje toksyczne, które mogą zmienić się w formę gazową, zostają wydalone wraz z oddechem, z powietrzem, które wydychamy. Natomiast te, które nie mogą przyjąć formy gazu, są absorbowane przez komórki układu odpornościowego, takie jak mikro- i makrofagi, i przez aparat śluzowo-rzęskowy wydalane są poprzez kaszel czy poprzez katar. I tutaj, jeśli chodzi o te substancje toksyczne rozpuszczalne w tłuszczach, mamy jeszcze jedną kwestię. Mianowicie, jeżeli dochodzi do przeciążenia organizmu tymi substancjami, to organizm może zdecydować, że z tym, z czym na bieżącą chwilę nie może sobie poradzić, że to zdeponuje w pewnych miejscach, czyli najczęściej w tkance tłuszczowej, bo to są substancje rozpuszczalne w tłuszczach. I to mogą być różnego rodzaju miejsca. To mogą być miejsca całkiem bezpieczne i jeżeli tam będą te substancje zdeponowane na czas późniejszy, gdzie organizm sobie zakłada prawdopodobnie, czy natura, że dojdzie do momentu, że będzie mniejsze obciążenie substancjami toksycznymi i wówczas organizm wróci do tego depozytu. No i ten depozyt może być całkiem bezpiecznym miejscem, to znaczy mogą w nim tkwić te substancje toksyczne nawet całe życie i możemy nie mieć żadnych objawów chorobowych i świetnie funkcjonować. I to jest w zasadzie nawet wyrazem siły naszego organizmu, ale nie daj Boże, jeżeli te substancje toksyczne wylądują w tkance tłuszczowej związanej z mózgiem, z układem nerwowym,
czy z gruczołami hormonalnymi takimi jak tarczyca, trzustka nadnercza, czy jajniki albo jądra. I jeżeli tam się dostaną, a najczęściej do substancji toksycznych rozpuszczalnych w tłuszczach należą takie na przykład pierwiastki jak rtęć, aluminium czy ołów, i niestety jeżeli tam do tych miejsc się dostają, to możemy się liczyć z chorobami neurologicznymi. Stąd wysyp chorób neurologicznych, ale nie tylko. Jak wiemy, mamy, można powiedzieć, epidemię chorób o podłożu zaburzeń hormonalnych typu zaburzeń pracy tarczycy czy zaburzeń rozrodczości i możemy też domyślać się, że substancje rozpuszczalne w tłuszczach przyczyniają się do rozwoju tych współczesnych chorób. I teraz podam Państwu taką ilustrację, skąd biorą się choroby płuc, takie jak zapalenie płuc, przewlekłe zapalenie oskrzeli, rozedma płuc, przewlekła choroba obturacyjna płuc, czy nie daj Boże nowotwór płuc, czy astma. Otóż te choroby pojawiają się wtedy, gdy płuca są przeciążone substancjami toksycznymi rozpuszczalnymi w tłuszczach, a tak jak mówiłam, bardzo duże źródło właśnie tych substancji to są patogenne mikroorganizmy, które rozrastają się w naszych jelitach. W związku z tym, jaki jest logiczny wniosek? Jeżeli dochodzi do tych chorób, to przede wszystkim musimy zadbać o regulację mikroflory jelitowej. I tak się może komuś wydawać dziwne, gdzie płuca, a gdzie jelita. Jak się ma jedno do drugiego i jak widać jest związek i to jest pierwsza rzecz, którą należałoby zrobić. A jak by regulować mikroflorę jelitową? Znowu właściwa dieta. Ja będę jeszcze mówić szczegółowo pod koniec tego filmu, co zrobić, jakie zmiany, jakie pierwsze zabiegi dietetyczne, żeby sobie z tym poradzić. I druga rzecz, znowu odciążenie naszego organizmu od substancji toksycznych napływających z naszego środowiska. I teraz w czym tkwi problem? Czy problem tkwi w tym, czy my jesteśmy zatoksyczni, czy mamy w sobie substancje toksyczne, czy nie? No nie do końca, dlatego że w naszej współczesnej cywilizacji w zasadzie nie mamy szans na to, aby mieć w pełni czyste organizmy. Każdy z nas ma w sobie jakieś tam substancje toksyczne w mniejszej lub większej ilości. Problem natomiast sprowadza się do tego, to co już mówiłam, ale teraz powtórzę, usystematyzuję, czy nasz organizm sprawnie potrafi wydalać te substancje toksyczne przy pomocy jego elementów, tych poszczególnych typu wątroba, płuca, nerki, skóra, układ limfatyczny i tak dalej, to co już wymieniałam, czy nie, czy musi korzystać z dodatkowych pomocników, którzy sami w sobie są też obciążeniem, tylko są po prostu mniejszym złem. I drugie pytanie, czy organizm ma zdolność do kumulowania tych nadmiarów w bezpiecznych miejscach, takich, które zapewniają jego stabilne funkcjonowanie i nie wiążą się z potrzebą zapraszania tych uciążliwych gości. Więc do tego się to sprowadza. I kolejne pytanie, co my z tym wszystkim robimy? Czy my rozumiemy prawdziwe przyczyny naszych chorób? I najczęściej, jeżeli dowiadujemy się, że idziemy powiedzmy do naturopaty, dowiadujemy się, że mamy bardzo dużo zanieczyszczeń w naszym organizmie, że mamy rtęć, że mamy ołów, że to, że tamto. No i pierwsze, co przychodzi nam do głowy, kuracje oczyszczające. Odrobaczanie się regularne, często zalecane jest właśnie przez naturopatów, regularne, co pół roku, odrobaczanie się w ciemno, niezależnie czy te robaki są, czy nie, odgrzybianie się, jakieś helatacje itd., itd. No i jeżeli my w to idziemy i robimy właśnie te zabiegi, wydajemy na to dużo pieniędzy, no i to są konkretne rzeczy, które robimy. Wydaje się, że naturalne, że to nie jest już ta medycyna akademicka, która już nie może nam pomóc i tak dalej, przecież robimy coś alternatywnego, jesteśmy mądrzejsi, nie jesteśmy tacy głupi. No ale cóż się później okazuje? Ja mam pełno takich pacjentów, którzy już to wszystko przeszli, a choroba powraca jak bumerang. Dlaczego powraca? Bo my nie załatwiliśmy podstawowej rzeczy. Nie zakręciliśmy kurka z substancjami toksycznymi. Ja już o tej analogii do zalanej łazienki mówiłam w jednym z poprzednich filmów, tam Państwa odsyłam. W każdym bądź razie pierwszy ruch, jaki musimy zrobić, to przykręcić przynajmniej, bo powiedzmy, jak jest duży strumień substancji toksycznych, to jest tragedia, ale jak tylko pomalutku to kapie, to już jesteśmy na dobrej drodze. Czasami udaje się całkowicie przykręcić kran. Więc to jest pierwsza rzecz. I pierwsza rzecz, dwie pierwsze rzeczy, które absolutnie priorytetowo musimy załatwić, to postaranie się o żywność najwyższej jakości, która będzie najdoskonalszym możliwym paliwem dla naszej maszyny
czyli dla naszego organizmu, żeby on naprawdę miał dużo siły, więcej niż przeciętny organizm, żeby spokojnie poradził sobie z tym, co go zalewa, z tym, na co nie mamy już wpływu, tak bym powiedziała. I jeżeli tak zrobimy, to problem jest rozwiązany. Natomiast problem, bo pytanie jest, czym tkwi problem? Problem jest wtedy, kiedy podejmujemy te zabiegi takie typowo oczyszczające, które tak de facto są przyspieszaniem, poganianiem organizmu z oczyszczaniem się. No i jaki może być efekt? Jeżeli my wyrzucimy przez te zabiegi tych dokuczliwych gości, to oczywiście na chwilę będzie ulga, bo sami ci goście nam dają popalić i mamy różne objawy, wręcz chorobowe, tak? Więc te rzeczy na chwilę ustąpią. Ale z czym się to wiąże? Że sprowadzamy organizm do większego zła, bo ci goście dla organizmu byli mniejszym złem. I poprzez te helatacje, różne zabiegi może dojść do tego, że uruchomią się nam substancje toksyczne, które organizm sobie zdeponował w bezpiecznym miejscu. Przejdą one do krwiobiegu i zaczyna się karuzela. Jest jeszcze jedna rzecz, reakcja Herxheimera, o której też już mówiłam w jednym z poprzednich filmów, czyli reakcja wynikająca z uśmiercenia pasożyta, który w sobie ma substancje toksyczne. On jest uśmiercony na terenie naszego organizmu i sam w sobie staje się w chwili uśmiercenia bardzo dużym źródłem toksyczności. Natomiast jeżeli spowodujemy przez zmianę naszego środowiska, przez wzmocnienie naszego organizmu, spowodujemy, że ci goście stwierdzą, my to sobie już idziemy. Oni sobie wychodzą wtedy na żywo z naszego organizmu i wyprowadzają te śmieci przy okazji. Oni nie pozostają tam z tymi śmieciami. I właśnie naszym zadaniem jest to, żeby ci goście, żeby im już się zachciało spać, żeby zechcieli iść do domu, żeby po prostu już wyszli z naszego domu, bo nasz dom już ich nie potrzebuje. To jest bardzo ważne i mam nadzieję, że dzisiejszym filmem pomogłam Państwu troszeczkę zmienić sposób patrzenia na te nasze zagadnienia. To jest tak, jak tutaj Państwu pokazałam, jak patrzył na te zagadnienia dr Rybczyński, skądinąd niesamowicie mądry i dociekliwy człowiek i jak jest już zmienione podejście współczesnego lekarza, który też jest bardzo dociekliwym człowiekiem i wgłębia się w naukę i bada rzeczywistość i ma ogromne doświadczenie również kliniczne. Natomiast jest jeszcze jedna ważna kwestia, czy w związku z tym te helatacje, różne detoksy i odrobaczania, też do tego należą kuracje antybiotykowe, powiedzmy w przypadku mikroorganizmów, przyrostu pewnych bakterii stosuje się antybiotyki, w przypadku boreliozy antybiotyk sam w sobie jest obciążeniem, to wiadomo, więc to jest takie właśnie koło bez wyjścia. Ale czy rzeczywiście te specyfiki absolutnie są do wyrzucenia, absolutnie nie mają racji bytu? Otóż nie. W pewnych przypadkach one jak najbardziej mają swoje uzasadnienie i na pewno będą to przypadki zatruć ostrych. Wtedy tak, bo uratują nam życie. Czy jeżeli chodzi o antybiotyki, tak, są sytuacje, kiedy antybiotyki muszą być natychmiast podane, bo inaczej ktoś może się pożegnać z życiem. Także proszę tutaj też rozważnie do tego podejść. Natomiast w przypadku zatruć przewlekłych, środowiskowych, tutaj potrzebne nam jest inne spojrzenie i nieco inne działanie. Jeżeli chcielibyśmy mimo wszystko skorzystać z tych zabiegów typu helatacje, detoksy, odrobaczanie się i tak dalej, to tutaj to, co radzi dr Natasha Campbell-McBride, poczekać z tym i najpierw wprowadzić te priorytety w działania, czyli dobrze odżywić organizm, zadziałać też właściwie dietoterapeutycznie i druga rzecz, odciąć napływ substancji toksycznych z naszego środowiska, substancji, które dostają się do naszego organizmu. Dopiero jak to ustabilizujemy, nasz organizm się nieco wzmocni i wtedy, jeżeli byśmy chcieli wejść z tymi odrobaczeniami się, detoksykacją i tak dalej, to ewentualnie możemy, ale może się bardzo często okazać i chyba tak najczęściej się okazuje, że jeżeli te pierwsze kroki zrobimy naprawdę właściwie i skrupulatnie i pod okiem fachowca, to następne już nie będzie potrzebne. I teraz przejdźmy już do sedna sprawy. Co robić? Bo to jest pytanie chyba zawsze najbardziej nurtujące ludzi chorych, czy osoby, które opiekują się ludźmi chorymi, chociażby rodziców chorych dzieci. Więc najpierw się wypowiem jako dietetyk, co zrobić w zakresie diety i od razu oczywiście zaznaczam, że to są takie zalecenia ogólne i bardzo uniwersalne, ale z drugiej strony bardzo, bardzo ważne i jakby w pierwszym podejściu one Państwu zupełnie wystarczą. Nie trzeba wizyty u dietetyka, żeby zastosować to, co ja za chwileczkę powiem, a mianowicie wprowadzamy żywność do diety, tak, chorego i w ogóle diety całej rodziny, otoczenia chorego. To jest też bardzo ważne, ale już nie będziemy tego wątku rozwijać. Więc wprowadzić żywność najwyższej jakości. Co to jest żywność najwyższej jakości? Jest to żywność, która
ma wysoką gęstość odżywczą, czyli bardzo dużo w stosunku do kalorii substancji odżywczych typu witaminy, mikro i makroelementy w postaci soli mineralnych, różnego rodzaju aminokwasy, polifenole, enzymy, również pożyteczne mikroorganizmy i żywność, która nie zawiera substancji toksycznych w sobie. To jest logiczne i zrozumiałe. Gdzie taką żywność dostać? Przede wszystkim w gospodarstwach małych, prowadzonych z misją, z wiedzą, w sposób naturalny, zgodnie z naturą, z zasadami natury, tam, gdzie glebę odżywia się naturalnie, tak jak natura przywraca, tak jak Państwu opowiadałam, glebę do zdrowia, do pionu, sprawia sama natura. Jak sprawia sama natura, że gleba staje się żyzna? Wprowadza grzyby, wprowadza rośliny, wprowadza różnego rodzaju robaczki, mikroorganizmy i duże zwierzęta, czyli wprowadza obornik. I tak też w tych gospodarstwach należy robić i jeżeli trafimy na takie gospodarstwo, i bardzo ważne, żeby to było gospodarstwo małe, bo nawet jeżeli ma certyfikat ekologiczny, a jest duże, to możemy mieć wątpliwości co do tej gęstości odżywczej, ale to też już teraz bym nie chciała o tym mówić. No i wiadomo, że z takim gospodarstwie ta żywność będzie relatywnie czysta, no bo oczywiście środowisko mamy tak strasznie skażone, że nawet w takich gospodarstwach nie da się zupełnie zabezpieczyć tej żywności wytwarzanej tam przed wpływem negatywnych czynników środowiskowych. Druga rzecz, to żeby ta żywność dobrze nam zadziałała, żeby wspomagała organizm w tych jego procesach samooczyszczania się, ważne jest, żeby w niej było jak najwięcej elementów surowych. Nie chodzi mi o stosowanie diety surowej typowo, tylko o to, żeby udział pokarmów surowych w diecie zwiększył się w stosunku do tego, co było dotychczas. I tutaj Państwu przedstawię taką planszę, proszę zobaczyć i również dam link do tej planszy, ona znajduje się na mojej stronie internetowej zdrowiedzieci.org.pl. I jak widzą Państwo na planszy, surowe pokarmy to nie tylko surowe warzywa i owoce, ale również cały zestaw surowych pokarmów odzwierzęcych, typu surowe mleko i przetwory z takiego mleka, czyli z niepasteryzowanego, czyli śmietana, jakieś sery. To będzie surowe mięso, które można spożyć w postaci tatara, to będą surowe żółtka, to może być na przykład miód też. Różne też inne rzeczy typu surowe napoje z pokrzywek. Przepisy Państwo znajdą w mojej książce kucharskiej, czy surowe napoje z owoców jagodowych, z dzikiej róży, z pigwy itd. Jeżeli ktoś ma problem z wprowadzaniem tych surowych elementów w diecie, czy zwiększaniem ich ilości, bo może mieć pewne problemy jelitowe na początku, jeżeli ma dysbiozę jelitową, to należy tej zmiany dokonać już pod okiem doświadczonego dietetyka. I kolejne zalecenie to stopniowe zwiększanie udziału żywności fermentowanej w naszej diecie. I tutaj znowu nie poprzestajemy tylko na fermentowanych warzywach typu ogórki kiszone czy kapusta, ale to również będą fermentowane pokarmy mleczne typu zsiadłe mleko, śmietana kwaśna, kefir, jogurt, sery dojrzewające, jak również mięsa dojrzewające w postaci np. wędlin dojrzewających. To będzie bardzo duże zasilenie probiotyczne. I jeszcze bardzo ważny zabieg dietoterapeutyczny, mianowicie wydłużanie przerw w spożywaniu jakiegokolwiek pokarmu, czyli przerw między posiłkami i przerw między przekąskami a posiłkami. I można to zrobić w dwojaki sposób. Jeżeli ktoś jeszcze w ogóle nie zrobił żadnych zmian dietetycznych, czyli dotychczas odżywiał się taką żywnością konwencjonalną, cierpi na pewnego rodzaju uzależnienia pokarmowe, czuje, że ciężko mu będzie wyeliminować na przykład coś z diety, co ewidentnie nie za bardzo mu służy, wyeliminować to w krótkim czasie. Więc tutaj taka osoba mogłaby sobie narzucić trochę sztuczną formę takich przerw w jedzeniu w postaci postu dobowego. Jest to zalecenie obecnie bardzo modne, podawane przez wielu dietetyków. Myślę, że bardzo sensowne. I zaleca się robienie postu 16-godzinnego od jedzenia, czyli przerwy od jedzenia, która przypada na godziny nocne i do nich dodawane są godziny poranne albo wieczorne, czyli innymi słowy ostatni posiłek jemy po południu albo śniadanie jadamy po nocy bardzo późno, czyli pierwszy posiłek gdzieś około godziny 12. No to można sobie oczywiście przesuwać w różne strony. Możemy taki post też nie zadawać sobie go gwałtem, bo na początku możemy się bardzo źle z tym czuć, ale zacząć od 12 godzin i stopniowo to wydłużać.
Natomiast innym rodzajem postu, który bardziej bym tutaj zalecała dla osób, które już są od jakiegoś czasu na diecie naturalnej, czyli na pokarmach nieprzetworzonych przemysłowo, pochodzących prosto z tych gospodarstw, o których wspomniałam, bo to jest bardzo ważne, żeby te pokarmy nie widziały przemysłu spożywczego, bo niestety nawet najwyższej jakości pokarm pochodzący z takiego gospodarstwa, jak zostanie już w jakiś tam sposób przetworzony, poleży sobie na półce magazynowej czy sklepowej, to niestety jego gęstość odżywcza drastycznie spadnie, a nie o to nam chodzi. Dotyczy to również produktów ekologicznych, niestety przetworzonych czasami, więc takie wykluczamy. Wracając do postu, jeżeli ktoś już od jakiegoś czasu jest tylko na tych pokarmach naturalnych, ma taką dietę, najprawdopodobniej ma już zmienione odczuwanie smaku, zmieniony węch. Ma bardziej wrażliwy węch, to jest to, o czym już wspominałam, więc można powiedzieć, że najprawdopodobniej ma już większy kontakt z własnym organizmem. Innymi słowy, łatwiej mu jest wychwycić różne mniej lub bardziej odczuwalne, bardziej wyraźne lub bardziej subtelne sygnały, jakie wysyła mu organizm. I w związku z tym taka osoba może sobie pozwolić na inny rodzaj postu, a mianowicie czekać z najbliższą przekąską bądź posiłkiem do momentu, kiedy poczuje autentyczny, fizjologiczny głód. Czyli tutaj w tym przypadku zalecenie to sprowadzamy do tego, że nie jemy w związku z tym, że jest pora obiadu, czy kolacji, czy śniadania. Nie, to ignorujemy. My sobie musimy zapewnić pewną elastyczność, a da się to zrobić, nawet jeżeli pracujemy, mamy mnóstwo obowiązków, to da się to zrobić, zapewnić sobie taką elastyczność, ale to też nie jest temat dzisiejszego spotkania. I czekamy na prawdziwy głód. Nie jemy z nudów, nie jemy z frustracji dla zabicia czasu i tak dalej. I może się okazać, że czasami te przerwy od jedzenia nam się bardzo wydłużą. One mogą być bardzo nieregularne i to by było bardzo naturalne, dlatego że organizm różnie funkcjonuje i on doskonale wie, kiedy potrzebuje takiej większej przerwy od jedzenia. I może się tak zdarzyć, że wstaniemy, nie będziemy czuli głodu i do późnych godzin popołudniowych, a nawet wieczornych będziemy świetnie funkcjonować intelektualnie i fizycznie, będziemy mieli mnóstwo energii i zdziwimy się, że nie będziemy w ogóle jeść. I dopiero potem z wielkim apetytem zjemy jakiś porządny posiłek po tak długiej przerwie. I to jest najlepszy rodzaj postu, dlatego że jest bardzo naturalny, nie wiąże się z żadnym nieprzyjemnym odczuciem głodu. No i do tego można dojść i do czegoś takiego najczęściej dochodzą dzieci. Jeżeli tylko rodzice zmieniają postępowanie względem dzieci, podejście w ich odżywianiu i pozwolą dzieciom na taki dialog z własnym organizmem. I dlaczego to zalecenie jest takie ważne w detoksykacji organizmu? Mianowicie dlatego, że w czasie, gdy nie jemy, uruchamiają się bardziej te wszystkie procesy oczyszczania. Lepiej pracuje wątroba, płuca, nerki, wszystko. Po prostu organizm jest w stanie wtedy bardziej się skupić właśnie na tym zadaniu i nie rozprasza swojej uwagi na trawieniu pokarmu, przyswajaniu i całym metabolizmie. Więc takie jest uzasadnienie tego zalecenia. I mam jeszcze dla Państwa parę wskazówek pozadietetycznych, bo nie byłabym sobą, gdybym o tym nie wspomniałam. Jak ci z Państwa, którzy mnie już znają, wiedzą, ja nie poprzestaję na samych zaleceniach dietetycznych, bo uważam, że współcześnie sama dieta już nie wystarczy. Ona jest absolutnie kluczowym elementem dochodzenia do zdrowia, wychodzenia z choroby, ale nie jest wystarczająca. Więc co jeszcze należy zrobić, żeby te wszystkie mechanizmy samooczyszczania się organizmu bez tych dodatkowych pomocników, żeby one zwiększały obroty, żeby funkcjonowały czasami, tak? To nie musi być tak, że cały czas na wysokich obrotach, ale żeby dawać im sposobność do takiej naprawdę optymalnej pracy. Więc przede wszystkim ma być to odpowiednio długi, regularny i odpowiednio wczesny sen. Długi i regularny sen, myślę, że to jest dla Państwa zrozumiałe, natomiast co oznacza odpowiednio wczesny sen? Przykład snu odpowiednio długiego i regularnego to będzie sen, który zaczyna się o godzinie 12 w nocy u dorosłego człowieka i kończy się około 8 czy 9 rano. I jest on regularny. Każdego dnia ten człowiek kładzie się o północy spać i wstaje sobie o 8 bądź 9 bez wybudzania się budzikiem, po prostu naturalnie go organizm wybudza. Z tym, że tutaj jest jeden taki element, mianowicie rozjechanie się z cyklem dobowym. A cykl dobowy narzucany jest przez cykl dnia i nocy, cykl światła dziennego i cykl nocy. I tutaj powinniśmy zgrać się z naturą pod tym względem, troszeczkę bardziej spokojnieć wobec niej i poddać się jej prawidłowościom. I dobrze jest, żeby
pójść spać, sen nasz rozpoczynać jak najwcześniej przed północą. Czyli im wcześniej pójdziemy spać, tym lepiej nam się zregeneruje organizm, tym lepiej te wszystkie narządy wykonają wewnętrznie swoją pracę. No i co bym tutaj zalecała dla dorosłego człowieka? Godzina 9, góra 10 wieczorem, czyli 21-22, a dla dzieci młodszych godzina nawet 7 wieczorem. Ja to stosowałam wobec moich dzieci. To było bardzo ważne właśnie ze względów zdrowotnych, jak również z takich względów, to już tak nawiasem mówiąc, że rodzice też troszeczkę potrzebują odpocząć od dzieci, mieć chwilę wytchnienia i te dwa cele tym jednym zamachem się bardzo dobrze realizowało. Reasumując, lepiej wcześniej iść spać i wcześniej się wybudzać i dotyczy to również snów nocnych. To, że ktoś mówi, że świetnie w nocy funkcjonuje i to, że to są geny, niekoniecznie tak musi być, bo my współcześnie bardzo stymulujemy się różnymi czynnikami, które zmuszają nasz organizm do takiej aktywności, pozbawiają go melatoniny i pobudzają kortyzol, mianowicie chodzi tutaj o różnego rodzaju nowoczesne, sztuczne światła, jak również ekrany. I to niestety sprawia, że mamy wrażenie, że my jesteśmy sowami nocnymi. Także tutaj to jest osobny temat, ale to jest też kwestia, żeby te światła, ekrany odpowiednio wcześnie wyłączać w ciągu doby i żeby tak naturalnie zmęczyć się i naturalnym snem zasnąć około 9-10 w przypadku osób dorosłych. Kolejny taki czynnik pozadietetyczny, który będzie wspomagał procesy detoksykacji, to będą kąpiele słoneczne, to będzie ekspozycja naszego ciała na światło słoneczne, co nie oznacza, że się prażymy na słońcu, tylko wystawiamy się w środku dnia możliwie dużą część naszego ciała. Idealnie by było, żeby się położyć na 10 minut w bieliźnie, na 10 minut na plecach w słońcu, gdzieś około południa i na 10 minut na brzuchu. W wszystkich tych miesiącach, kiedy możemy w takiej bieliźnie wytrzymać temperaturę. I jeżeli ktoś nie lubi bezpośredniego słońca, bądź ma nadwrażliwość, bo to przy rozregulowanym organizmie często się zdarza, to możemy to robić w cieniu, ale na otwartym powietrzu, gdyż słońce czy światło dzienne przechodzące przez szyby nie da nam tego efektu. I jeżeli ktoś nie ma warunków, żeby w środku dnia się tak wyeksponować na słońce, to niech to zrobi przynajmniej ze swoją twarzą. Zdejmie okulary, wystawi tę twarz do słońca, wyjdzie z biura, zrobi sobie przerwę 10-15 minutową z twarzą w słońcu. No i idealnie by było, żeby nie mieć makijażu w tym momencie, bo nawet nie chodzi o to, że makijaż się gdzieś jakoś rozmyje, rozmaże, bo raczej tak się nie zdarza. Te współczesne środki chemiczne są bardzo odporne na takie warunki, natomiast chodzi o to, żeby też nie obciążać skóry. I kolejny taki czynnik przyspieszający regenerację, który będzie bardzo też wspomagał układ limfatyczny swojej pracy, a konkretnie będzie wzmagał przepływ limfy, a tym samym oczyszczanie się organizmu, to jest ruch i to najlepiej, żeby to był ruch jak najbardziej naturalny, czyli niekoniecznie sport wyczynowy, bo to jest bardzo wątpliwe, jeżeli chodzi o prozdrowotność. Natomiast zalecałabym ruch jak najbardziej naturalny typu spacer, a jeżeli ktoś ma ogródek przydomowy, to cokolwiek robimy w tym ogródku i to właśnie powinien być ruch na otwartym powietrzu. Za jednym zamachem również my zwiększamy sobie dawkę światła dziennego, to niekoniecznie musi być słońce bezpośrednio na nas padające. To też a propos tych, jeszcze powracając do tych kąpieli słonecznych, w dzień pochmurny też możemy się eksponować, bo jeżeli słońce przebija światło słoneczne przez chmury, to też coś daje. I tu nie chodzi o witaminę D, jedynie tu chodzi o coś znacznie więcej. Słońce to nie jest tylko kwestia produkcji witaminy D w naszej skórze. Czyli wracając do tego ruchu, w czasie ruchu mobilizujemy nasz organizm do te wszystkie jego struktury, a w szczególności układ limfatyczny do sprawniejszego oczyszczania się. I jeszcze dwa czynniki, bardzo ważne i tu już bardzo skrótowo powiem i jeśli chodzi o te czynniki, to odsyłam do moich innych publikacji, mianowicie czynniki, które nam pozwolą uruchomić te procesy samooczyszczania się, czy ułatwić, a bardziej nie przeszkadzać w tych procesach i odciążyć organizm od substancji toksycznych, to będzie maksymalna redukcja bądź wręcz eliminacja substancji toksycznych,
obecnych w kosmetykach, środkach czystości, w naszym otoczeniu, jak również obecnych w środkach farmakologicznych. I druga rzecz, maksymalne ograniczenie lub wręcz totalna eliminacja promieniowania elektromagnetycznego pochodzącego ze sztucznych urządzeń, z urządzeń przenośnych, bo niestety to promieniowanie dezorganizuje funkcjonowanie naszego organizmu na każdym poziomie, począwszy od poziomu komórkowego. Przedstawiłam Państwu kompleksowo zakres działań, które Państwo mogą podjąć tu i teraz. To jest już, uważam, olbrzymie zadanie domowe. Więcej Państwu na dzień dzisiejszy nie jest potrzebne. Natomiast jeżeli ktoś by chciał, aby poprowadzić go za rękę nieco w tym działaniu, aby pochylić się nad jego indywidualną sytuacją i drobiazgowo, jakby punkt po punkcie przejść te wszystkie zalecenia, chociażby zalecenia związane z redukcją substancji toksycznych w naszym otoczeniu, to tutaj zapraszam Państwa na konsultację, a konkretnie na wywiad wstępny. U mnie wywiad wstępny to nie jest tylko zbieranie przeze mnie informacji. Wywiad wstępny, innymi słowy, nie służy tylko mnie w zbieraniu informacji, ale automatycznie daje informacje zwrotne pacjentowi bądź jego opiekunowi. W związku z tym opiekun bądź pacjent po wywiadzie wstępnym ma już cały komplet informacji takich wyjściowych, całą masę zadań domowych, które trzeba zrobić, żeby cokolwiek zrobić dalej, żeby przejść do jakichś specyficznych, powiedzmy, zaleceń dietetycznych. W wywiadzie wstępnym dowiemy się o pierwszych zaleceniach, bardzo uniwersalnych, ogólnych, ale bardzo ważnych, gdzie nie ma sensu podejmować, powiedzmy, szczegółowych zaleceń dietetycznych, jeżeli nie zrobimy tego pierwszego kroku. Ten pierwszy krok to tak naprawdę jest fundament. To jest fundament, bez którego, jeżeli będziemy wznosić dalsze mury, to ten nasz dom runie. Czyli nie ma sensu podejmowania, przyspieszania w ogóle działań dietoterapeutycznych i tych pozadietetycznych, jeżeli nie zbudujemy tego fundamentu. I ponieważ budowanie tego fundamentu w ramach wywiadu wstępnego jest bardzo, okazało się, czasochłonne. I to, co dotychczas proponowałam, to były 2 spotkania, 2 sesje 1,5 godzinne na wywiad wstępny. Okazało się, że tak naprawdę większości pacjentów, z którymi się spotykam, czy z ich opiekunami, okazało się, że to jest niewystarczające. I niedawno wprowadziłam zmianę i rozszerzyłam te konsultacje w zakresie wywiadu wstępnego o jeszcze 1 sesję i w związku z tym poświęcam temu 3 sesje 1,5 godzinne. To wyniknęło z interakcji z ludźmi, to wyniknęło z tego, że ci ludzie mają mnóstwo pytań, Państwo mają mnóstwo pytań, każdy ma swoją indywidualną sytuację, u każdego jest jakaś specyficzna sytuacja, która wymaga dodatkowych, specyficznych wskazówek i w związku z tym, żeby nie przeprowadzać tego pośpiesznie i po łebkach, postanowiłam wydłużyć wywiad. I teraz, jeżeli ktoś jest w miarę samodzielny w działaniu, lubi zdobywać wiedzę i potrafi ją wdrażać w miarę w życie, to myślę, że po takim wywiadzie wstępnym poradzi sobie już dalej sam. Można korzystać z moich książek, z moich publikacji, filmów, jak również z całej mojej strony internetowej, na której przytaczam publikacje również innych ludzi. To bardzo mądrych ludzi, naukowców, ludzi, którzy nie tylko mają fantastyczną wiedzę, ale również ogromne doświadczenie w pracy z pacjentami. I przede wszystkim odsyłam tutaj Państwa do mojej biblioteczki pod stronie literatura, odsyłam Państwa do filmów dokumentalnych, do wykładów, do artykułów naukowych i tak dalej. Proszę sobie tam pochodzić i tam można dalej czerpać wiedzę i samodzielnie sobie już pomóc po takim wywiadzie wstępnym. A jeżeli ktoś z różnych powodów nie ma warunków do tego, żeby sobie tak to eksplorować i wdrażać, no to zapraszam po wywiadzie wstępnym, jak zawsze, na dalszy ciąg konsultacji i tutaj jak najbardziej mogę Państwu towarzyszyć we wznoszeniu już murów po zbudowaniu tych fundamentów. Podsumowując dzisiejsze spotkanie w zakresie detoksykacji organizmu, to, co trzeba zrobić absolutnie, co możemy zrobić w pierwszym rzucie, w pierwszym odruchu, te właściwe działania, odpowiedź na to wszystko znajdą Państwo już na etapie wywiadu wstępnego. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Myślę, że mam nadzieję w niedługim czasie. Tytułem postscriptum wspomnę jeszcze o jednym zaleceniu dietetycznym, o którym zapomniałam wspomnieć. Zaleceniu, które ma wesprzeć nasz organizm w samooczyszczaniu się. Chodzi tutaj o produkcję żółci przez organizm, a konkretnie przez wątrobę. I jak Państwo może pamiętają, żółć jest jednym z tych elementów, które pomagają w usuwaniu substancji toksycznych.
I aby ta żółć była sprawnie produkowana przez wątrobę cały czas i aby swobodnie przepływała w kierunku dwunastnicy od wątroby, należy zadbać o to, aby w naszej diecie znalazło się możliwie dużo tłuszczu i aby pamiętać o tym, aby dodawać tłuszcz do możliwie każdego posiłku, to znaczy do każdego posiłku, do którego tłuszcz pasuje. Pamiętajmy przy tym, że nie chodzi tutaj o bezmyślne przejadanie się i ignorowanie naszych odczuć, tego jaką mamy ochotę na tłuszcz. To należy respektować, ale chodzi o to, aby właśnie tymi jedynymi granicami ilości tłuszczu było nasze wyczucie smaku, nasze samopoczucie po spożyciu tłuszczu, a poza tym nie powinniśmy mieć żadnych ograniczeń. I jeszcze jedna kwestia, jeśli chodzi o zalecenia, które mają pomóc nam w samooczyszczaniu się. Już z tych zaleceń pozadietetycznych, to o czym zapomniałam wspomnieć, w zakresie ruchu fizycznego, tutaj również zalecam w miarę możliwości gimnastykę ciała. Nie jakieś forsowne ćwiczenia, tylko delikatną, codzienną, taką relaksującą gimnastykę, najlepiej przy ulubionej muzyce. I taka gimnastyka powinna objąć każdą część naszego ciała, każdy staw, każdy pojedynczy mięsień, tak aby poruszyć tym całym ciałem po być może wielu godzinach prawie nieruchomego siedzenia przy biurku lub innej pracy tego typu. I tak jak też już wspominałam, taki ruch, uruchomienie ciała wspomaga nasz układ limfatyczny, a ten z kolei uczestniczy w usuwaniu substancji toksycznych z naszego organizmu.